hola, buenos días. Buenas tardes, już jest trochę później. Dzisiaj lecę do Botanical Garden, czyli czy nawet po hiszpańsku jest Botanical Jardín, coś takiego, czyli do ogrodu botanicznego w Medellin. Zabieram Was ze sobą i mam w planie opowiedzieć o kilku rzeczach, sytuacjach, ciekawostkach może, które zaskoczyły mnie w Kolumbii. Zapraszam. Powiada się pięknie. Jardín Botánico de Medellín. Entrada. Muszę się odnaleźć. Mało czasu mam, godzinę, około godziny na spacer tutaj. Dobra, no to już wiem, tutaj idę. Oh, wow! Właśnie spotkałam jedną z rzeczy, o której chciałam powiedzieć, że w Kolumbii kobieta osiąga jakby swoją pełnoletność, czyli jak to powiedzieć, jak ma 15 lat. To jest i się świętuje 15 lat. Właśnie jest tak ubrana jak księżniczka, pomalowana, ma piękną fryzurę i się świętuje, że z dziewczynki zrobiła się kobietą. To jest zamknięte. Okej. Ładne. Nie wiem, co to jest, ładnie wygląda, ale jest zamknięte. Evento privado. Trudno. A ta konstrukcja mnie ciekawiła bardzo. Bardzo podobne kwiaty są na Dominikanie. No i druga dziewczynka była. Ale wielkie drzewo. Nieźle. No i to jest właśnie Kolumbia, ona jest taka piękna. Jestem zaskoczona. Tam mi się wydaje kolejna księżniczka. Ale są piękne, wow. Miałam opowiedzieć o rzeczach, które mnie zaskoczyły, to zacznijmy. Oto, że jest taka piękna, jak widać na załączonym obrazku. Ja miałam jakieś, nie wiem, chyba straszne wyobrażenie o Kolumbii. Nie wiedziałam, że jest taka piękna, zarówno jeśli chodzi o ludzi, jak i o sam kraj. Zaskoczyłam się, że wbrew temu, co przedstawia większość youtuberów w internecie, nie jest tutaj aż tak niebezpiecznie. Ja już to mówiłam niejednokrotnie, że ja się nie czułam tutaj w Kolumbii ani razu niebezpiecznie. Naprawdę, z ręką na sercu, ani razu. Policji jest bardzo dużo i pilnuje porządku. Wojsko z karabinami tak samo. O ludziach już mówiłam, tak, że są naprawdę bardzo sympatyczni, bardzo uprzejmi, mili, radośni. Wbrew temu, że niektórzy nie mają tu dużo, to jest bardzo duża radość tutaj. Myślę, że witamina D ma na to wpływ bardzo duży. Myślę, że Kolumbia to jest kraj, od którego wiele ludzi na świecie mogłoby się uczyć właśnie takiego ciepła, uprzejmości, radości z życia, bycia wdzięcznym za niewiele. No, mają piękny kraj, piękną pogodę. Wiele nie trzeba. Zaskoczeniem dla mnie była też doskonała komunikacja tutaj. Na przykład w Medellin jest metro, są tramwaje, autobusy, cable car, czyli... ja zawsze zapominam, jak to się mówi po polsku. Wyciąg linowy? Coś takiego? To jest super, bo możesz sobie jechać właśnie tramwajem albo metrem, potem możesz sobie pojechać cable car, czy pooglądać Medellin z góry. Ja to uwielbiam. To jest sama przejażdżka tym
tym wagonikiem jest mega atrakcją. I jest mega nowoczesne, ładne, czyste i bezpieczne. Jak się boisz o swoje rzeczy, to weź plecak po prostu z przodu tutaj i tyle. I tak samo dobre są połączenia, na przykład autobusowe. Nie miałam ani razu problemu, jak chciałam gdzieś do danego miasteczka pojechać tutaj w Kolumbii, to do każdego jeździł autobus, nie było problemu, naprawdę świetna komunikacja. Jak nie, no to gdzieś niedaleko jest lotnisko na pewno. W Latinoameryce ludzie naprawdę pięknie do siebie mówią. Ja odkąd mieszkam, czyli to już jest chyba 9 miesięcy, bo wcześniej Dominikana, teraz Kolumbia. Ja każdego dnia na ulicy słyszę, że jestem piękna, że jestem cudowna, boska, królowo, księżniczko. Tak człowiekowi serce rośnie i wiecie, miło, dużo lepiej jest słuchać tego niż jakichś niefajnych rzeczy pod swoim adresem. Teraz jestem w kraju, gdzie wszyscy do mnie są tacy mili, tacy sympatyczni. Jakie to jest cudne. Wow! Tam jeszcze kolejny. I tu. Jak się przekracza granicę w Kolumbii, w Bogocie jest napis, że Kolumbia to kraj piękna. To jest prawda, to jest tak pięknie. Jestem zakochana. A i jeszcze co mnie zdziwiło, że tutaj kobiety są takie zadbane. Kobiety tak o siebie dbają, kobiety i dziewczynki tak samo są przepiękne, bo dbają o siebie po prostu. I też od małego jest im mówione, że są królowymi księżniczkami, więc no to bardzo działa mocno na umysł. I one przez to są takie właśnie piękne i wierzą w to, że są piękne. Jeszcze co? I one się nie wstydzą swoich kształtów, tylko wręcz jeszcze bardziej podkreślają. Ubierają się bardzo seksownie. I ja byłam jeszcze bardzo w szoku tą prostytucją, która tutaj jest, bo pierwszy raz jestem w kraju, gdzie prostytucja jest legalna. Tak mi się wydaje, że pierwszy raz. Grupo Argos. No i o co tu chodzi? Kim są ci ludzie? Nie wiem. Nie wiem, czy się gdzieś mogę dowiedzieć. I tą biedą byłam też zadziwiona. Są ludzie bardzo zamożni, średniej i niezamożni i poniżej biedy. Tacy, którzy nie mają nic. Żyją w takich domkach blaszanych, jedzą raz dziennie albo w ogóle. Ale tak jak w każdym kraju jest tutaj również dużo zamożnych ludzi, naprawdę. Jest kontrast przez to bardzo duży. I o Pablo Escobar nie można tutaj wspominać, lepiej tego nie robić, bo wielu ludzi potraciło, nie wiem, dziadków, nie jest dumą narodową, więc o nim lepiej nie wspominać. Naprawdę. Moim największym top zdziwieniem było to, że tutaj może być bezpiecznie, bo ja miałam wrażenie, że ja wysiądę po tym, jak to ludzie przedstawiają. Miałam wrażenie, że ja wysiądę z samolotu i zaraz mnie ktoś ukradnie, że będę po ulicach chodzić, będę w niebezpieczeństwie. Miałam takie wyobrażenia przez tych ludzi, bo że nie wiem, taxi driver coś mi zrobi, a jestem tutaj ponad 4 miesiące, żyję tutaj w tym kraju i nic mi się nie stało, nigdy, nawet się nie czułam, o Jezus, ani razu w niebezpieczeństwie, patrzcie co tu idzie. O matko, jaka wielka! Czy ona może mi coś zrobić? Chyba nie. Wow! Co to znaczy? Machasz? Czy ja się mam ciebie bać? Chyba nie, co? A iguana dalej tam jest. I mnie nikt nie okradł tutaj, a wręcz to można powiedzieć, że bardzo dużo dostałam od Kolumbijczyków. Naprawdę mnóstwo. Oprócz dobrej energii. Madre!
Okej, co mówiłam, że dostałam bardzo dużo dobrej energii i mnóstwo różnych innych rzeczy. Dobra, kończę już tą moją wycieczkę tutaj. Nie wiem, czy powiedziałam wszystko, co mnie zaskoczyło w Kolumbii. Chcę tutaj mieszkać, więc będę jeszcze dużo nie nagrywać. A jestem zaskoczona, bo ta iguana przed chwilą się wdrapywała po drzewie. Jak podeszłam bliżej, to z niego zaskoczyła i tak było takie zabawne. Kończę już tą moją wycieczkę, bo ta iguana mnie wybiła z rytmu. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam. Jeśli nie, to tak jak mówię, jeszcze będę dogrywać, bo ja chcę tutaj mieszkać. I mam nadzieję, że mi się to uda. Czy jeśli tutaj w domu naprawdę się czuję tutaj rewelacyjnie. Zresztą chyba widać po mnie. Dobra, idę. To za 10 minut zamykają ogród botaniczny. To w ogóle wstęp jest za darmo. Jest super, bo jest mega tak spokojnie, są piękne dźwięki ptaków. No i jest ładnie. Fajnie się tutaj dzisiaj bawiłam. A teraz lecę do domu. Adios.